Siema wszystkim, dzisiaj obiecany materiał na temat bicepsów, czyli anatomia, funkcje, jakie ćwiczenia, no i przykład planu treningowego. Łapy nie ma! Biceps, nasz biceps od strony przedniej ramienia, tu ma głowę długą i głowę krótką. Czyli od strony wewnętrznej głowa krótka, od strony zewnętrznej głowa długa. Ło, jakie łapska, masakra na pleciak. Przechodzimy teraz do czynności bicepsa i jak zdążyliście zauważyć, nie tylko jest odpowiedzialny za zgięcie w stawie łokciowym, ale też za wiele innych funkcji. Przede wszystkim jest to mięsień dwustawowy, więc jest odpowiedzialny za i staw łokciowy, jak i też staw ramienny. Więc anatomia nam podpowiada, że mamy trenować łapy nie tylko z powodów estetycznych, ale też funkcjonalnych, prozdrowotnych. Jeśli mamy ramię za ciałem, wtedy głowa długa jest bardziej rozciągnięta i produkuje większą siłę, czyli siła maksymalna jest większa. Natomiast jeśli damy do przodu ramię, tak, czy przed ciało, wtedy głowa długa jest bardziej rozluźniona, jest w tak zwanej aktywności niewydolnej, no i produkcja siły jest upośledzona. Stąd możemy trenować bardziej głowę krótką. W przypadku, gdy chcesz mieć łapy, ale ich nie trenujesz, to tej łapy nie będziesz miał. A wtedy możesz się chwalić hasłem łapy nie ma. Natomiast jeśli chcesz mieć łapy, a trenujesz byle jak, nie masz planu konkretnego, który jest oparty o anatomię, wtedy będzie ciężko zbudować łapy, ponieważ będziesz je rozwijał nierównomiernie. Ogólnie w każde ćwiczenie bicepsa trenują obie głowy. Natomiast można zrobić taki trening, dobrać takie ćwiczenia, gdzie dana głowa pracuje bardziej. Czyli pracują wszystkie, ale dana głowa pracuje bardziej. Stąd jest to podpowiedź dla Was, aby trenować w taki sposób łapy, aby rozwijać odpowiednio i równo obie głowy bicepsa. Kolejna sprawa, czyli ramienny. Też musimy trenować ramienny, ponieważ wspomaga nasz biceps w ruchu. Staje się wtedy biceps silniejszy, przez to, że staje się silniejszy nasz ramienny. Podsumowując, jeśli Twój trening jest tak zbudowany, że trenujesz wszystkie głowy równomiernie oraz trenujesz też mocno swoje mięśnie synergistyczne, to wtedy te łapy mogą być większe, czyli rozwój mięśniowy, czy tam hipertrofia mięśni synergistycznych spowoduje to, że Twoje bicepsy też mają lepsze warunki, aby stać się większe. No ale jak widzicie, jak kotek chce, to se łapki zbuduje, tylko teraz jest za leniwy. Tutaj macie przykłady ćwiczeń dla głowy długiej i krótkiej. Przykładowo dla głowy długiej macie uginanie ramion na modlitewniku, a dla głowy krótkiej uginanie ramion na ławce skośnej. Głowa krótka wydaje się być bardziej aktywna w drugiej części uginania, natomiast głowa długa jest bardziej aktywna we wczesnej fazie uginania. Oraz po przykładzie dla mięśnia ramiennego oraz ramienno-promieniowego. Tutaj macie bardzo fajną tabelkę, która mówi, jaki wpływ ma rodzaj chwytu na aktywność bicepsa. No jak widzicie, ustawienie w pronacji powoduje to, że aktywność bicepsa jest dużo mniejsza. A kombinacja supinacji na młotek pokazuje największą aktywność bicepsa. Nieco wyższej od pozycji młotkowej do supinacji. Kolejna tabelka, która nam udowadnia, że szerokość chwytu ma też wpływ na aktywację mięśni ramion. I jak widać w tabelce, to chwyt wąski spowoduje zmniejszenie aktywności bicepsa na rzecz zwiększenia aktywności ramiennego. Czy są potrzebne ćwiczenia złożone do treningu bicepsów? Oczywiście, że tak, ponieważ ma to wiele plusów. Między innymi bicepsy nie tylko są zginaczem stawu łokciowego, ale też są zginaczem stawu ramiennego, więc uruchomienie jego pracy w dwustawowej wersji spowoduje to, że trening staje się bardziej funkcjonalny i zdrowszy. No pełny zblisk i dawaj. O, dobrze, na pleciach. Ładnie na pleciach. Dawaj. Dawaj, blisko łokcie. Kolejnym plusem jest ciężar. Dzięki temu, że wykonujemy ćwiczenie złożone, możemy założyć dużo większe ciężary niż w ćwiczeniach izolowanych. A czym większe ciężary, tym aktywność bicepsów rośnie. Kolejnym plusem są ćwiczenia ekscentryczne, czyli negatywy, czyli na ciężarach supramaksymalnych. Wtedy jeszcze bardziej wzrasta aktywność naszych bicepsów.
Kolejne ciekawe badanie z 2018 roku, gdzie porównano aktywność bicepsa w przypadku zastosowania hantli, prostej sztangi oraz sztangi łamanej. No i co się okazało? W przypadku zastosowania sztangi łamanej aktywność bicepsa i ramiennego jest dużo wyższa niż w przypadku zastosowania hantli. Oraz wyższą aktywność bicepsa w przypadku zastosowania sztangi prostej, porównując się z hantlami. Natomiast pomiędzy prostą sztangą a łamaną sztangą nie ma większych istotnych różnic. Jakie jest najskuteczniejsze ćwiczenie izolowane? Co się okazało? I to w 2 badaniach najlepszym, najskuteczniejszym ćwiczeniem jest uginanie ramienia w oparciu o kolano. Więc dajemy ćwiczenie złożone, po ćwiczenia złożone dajemy ćwiczenia izolowane i mamy cały trening przerobiony. Przykład planu treningowego dla podziału góra-dół, góra-dół. Macie pierwszy dzień podciąganie na drążku pod chwytem, rampa 6. Drugie, trzecie ćwiczenie dla push. Czwarte ćwiczenie ściąganie drążka wyciągu górnego szeroko, ale chwytem łotkowym. No i piąty, uginanie jednorącz w oparciu o kolano. Drugi dzień treningowy to macie pierwsze 2 ćwiczenia push, trzecie wiosowanie, ale pod chwytem, czwarte uginanie na ławce skośnej i piąte z fat grip, uginanie nachwytem z gumą. I śmiało możecie też dowalić tutaj w super serii biceps, triceps i tutaj daję Wam dowolność. Jest to prosty plan treningowy, który pozwoli Wam zbudować bicepsy oraz mięśnie synergistyczne równomiernie. Nie jest to jakiś plan patentowy, jakiś plan, który jest totalnym priorytetem na łapy.